Witam na kanale Polowanie na Pythona, kanał poświęcony nauce programowania w języku Python. Mojej nauce, się powtarzam cały czas. Ciąg dalszy stringów. No i co my tu mamy? Ostatnie wideo zakończyło się tym, że dowiedziałem się o czymś takim, że stringi mają, na stringach można wykonywać pewne funkcje, które się nazywają metodami. Tworzy się je w ten sposób, że do zmiennej, pod którą jest string, po kropce wpisuje się nazwę zmiennej i funkcji. Ta funkcja nie modyfikuje tej zmiennej, tej wartości, tylko tworzy nową, czyli nowy ciąg znaków, który już jest zmieniony. Python has a number of string functions which are in the string library. Python ma pewną ilość funkcji na stringach, które są w bibliotece stringów. These functions are already built into every string. We invoke them by appending the function to the string variable. Te funkcje mają już wbudowane, te funkcje są wbudowane w każdej stringi. Wywołujemy je przez dodanie funkcji do zmiennej znakowej. These functions do not modify the original string. Te funkcje nie modyfikują oryginalnego ciągu znaków. Instead, they return a new string that has been altered. W zamian za to zwracają nowy ciąg znaków, który został wprowadzony. A lot of what we do is use the string library, and so the strings are objects, and we'll talk later about what that really means. And objects have these things we call methods. To, co powiedział. Strings are objects. Stringi są obiektami. Myślę, że wszystko w Pythonie jest obiektem. I te obiekty mają metody. I string jako szczególny pewien typ obiektów ma odpowiednie dla siebie metody. So a string object has some built-in capabilities, and one of the built-in capabilities that the string object has is, here is a string object, and because greet is a string object, if we said type, we'd see that it was an str. Dot lower says, hey, dear string, make a lowercase version of yourself. It's like calling this function lower and passing greet into it, and then give that back to me. Now, it doesn't actually change copy. So here I have hello Bob with an... Co on powiedział? To jest jakby polecenie. Lowercase. Lower, mniejsze, lowercase, czyli małe litery. Daj mi nowy ciąg znaków, który jest kopią tego, tylko że ma wszędzie nowe małe litery. Dobra, jak to zrobię? Teraz pod Y będzie w klucze nowy ciąg znaków, który powstanie po modyfikacji oryginalnego poprzez funkcję, metodę z funkcją print x oraz y. Gram. Oryginalny ciąg znaków, ten zmieniony. Dobra. Dalej. H and a B uppercase, and what I get back in Zap is hello Bob all lowercase. And note that greet is unchanged. So hello Bob is still there, and you can even call these methods on constants. So this is a string object, quote hi there, quote, dot lower, that says call lower on this bit of string. Czyli nie trzeba ciągu znaków zapisywać pod zmienną. Wystarczy na przykład przypisać je pod jakąś zmienną. Coś takiego, że ciąg znaków. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Kropka i teraz metoda.
Nie ma błędu, czyli Z powinno być ale. Tak? Tak. And give me back a lowercase version of it. And so it prints out as the residual return value. This is like a function call. A method call is a kind of special form of a function call. It's a function call where you say the thing dot the function name rather than function name. Function call to jest to samo co invoke, czyli wywołać. Call, zawołać, invoke, wywołać. Passed in as a parameter. Like len, for example, is non-object oriented. You know, len of x. Tłumaczę, na czym polega różnica między funkcją, która jest metodą, a zwykłą funkcją. Ta jest non-object, bezobiektowa. Ona jest niezależna. To jest tak jakby programming, len, długość czegoś. Ta funkcja wymaga argumentu. Ona sama w sobie jest chyba obiektem, czyli kawałkiem kodu, który powtarza się cały czas. Po wywołaniu nazwy, ale jest potrzebny na przykład tu argument, ale nie obiekt, czyli non-object functions, a to są object functions, czyli metody. Object oriented would be x dot something, parenthesis. But so constants are objects as well, and taking the lower gives us back lowercase hi there. And so that's just one of the things that you can do in the string library. These are built into string variables and constants. They're just always there. As soon as you make a string, they're part of it. And when you do type and it says it's class str, we'll get to object-oriented. Don't worry, we'll get to object-oriented. Okay, and so you can do things like use the type. If you're just, look, this used to say type stir, but it's class stir. Kind of, this is more of an the word class is an object-oriented concept, but it is a string, and you can use the dir, and of course there's extra stuff up here, and this is showing all the different methods or capabilities, things we... Czyli pod zmienność jeszcze jest coś. Funkcją type sprawdzamy, jak to jest klasa obiektu, string. Teraz taką funkcją dir, direct, direction, poprowadzić. Argument jest zmienna. Pokażę wszystkie metody, które można stosować na tym obiekcie. Dobra. Czyli Z to jest ciąg znaków. Tak zrobię. Type Z. String. Dir. Z. To są metody. Niektóre mają taką formę zapisu. Nie jest to samo co u niego. Chyba dlatego, że to jest starszy kurs, on używa innej wersji Pythona. O co chodzi z tymi? Dobra, niepotrzebnie wciskałem pauzę i teraz nie wiem, w którym momencie zakończyłem na czym. Wiem przynajmniej, że to są magic methods, metody do tworzenia klas. To nas nie interesuje. Interesuje nas tylko to. I na przykład, chyba się to nie nagrało, albo nie będę powtarzał tego, co robiłem wcześniej, kiedy myślałem, że się nagrywa. Słuchamy dalej pana. Well, what can we do there? This is all of those things that we can do to x's that are built in and come with x's, come with strings when we build them. And Python, of course, has great documentation online for all of these string methods and what they do and how they work and why they work the way they do. And so here's some of that Python documentation. We'll look at a few of these, but don't hesitate to say Python string uppercase, and then I'm like, oh yeah, that is upper, right? And so here's a few things that we can
do and use, some of the ones I use a lot, and we'll look at each one of these things. So the find operation says find me a substring. Czyli tam jest lista jakichś takich metod, które chyba on zamierza przerobić. A ogólnie chodziło o to, że jest dokumentacja bardzo obszerna. Należy ją czytać, bo nazwa tej metody wcale niekoniecznie musi dokładnie sugerować jej działanie. Fruit banana, fruit find an. Czyli, no i to jest tutaj ta część, którą zacząłem coś sprawdzać, czy się nie nagrało. Is upper, is lower. To jest tak jakby pytanie na przykład, metoda, która mówi, czy zauważyłem, że jak jest jedna tylko is upper, czy są duże litery. Jedna była, a się okazało, że false. Is lower też jest false, pomimo że nie jest wszystko z duże. Jakieś takie w tym momencie kombinując to jest niejasne. I na przykład ta is upper nie bierze żadnego argumentu. Dobra, zrobimy tak. X równa się, jaką mam banana. Dzisiaj trochę chaotycznie to robię, ale robię, bo chociaż mi się nie chciało, to zacząłem i to jest już drugi odcinek. I co ma zrobić? Druga zmienna, pod którą ma się kryć wynik tej metody. Ma znaleźć dwa znaki. Nie wiem, co mówią, zobaczymy. Find an a. Czyli y będzie równał x.find an a. Co się kryje pod y? 2. Co to miałoby znaczyć 2? A jak wpiszę na przykład x.find b, zero. Jeden. Dwa. A tu jakby dwa znaki panny. A niech będzie. Jeden. Dobra, już są tu wytłumaczy. A tu jest z minus 1. A zaraz. G. Minus 1. Dobra, słuchamy tłumaczenia. Within a string, right? Find me a substring within a string. So find me the first NA and give me back the position. So that gives me. Find me substring in a string, czyli zbiór w zbiorze stringów. Give me position. Daj mi pozycję. Back 2. And then I can say, go find a z in there. Well, there's no z, and so it returns me -1. So that's what the find does. So we're going to use this kind of stuff a lot, and we do a lot of looking in strings. Converting things to upper or lower case, there is an upper method and a lower method. So greet.upper, and that means the uppercase NNN is hello Bob. Greet.lower, that means that dub is the lowercase hello world. Na samym początku to mówię, ale zrobię jeszcze raz. X równa się było lala. I y równa się x. Bo trzeba pisać. Trzeba pisać to, co się widzi, nawet co się rozumie. Chodzi o tak zwaną pamięć mięśniową. Zapamiętujesz rękoma, palcami. Lower. Y. A teraz z równa się y. Upper.
Z znowu z dużej, X z dużej, Z z dużej, Y z małej. Czyli tak jak na początku powiedziałem, metody nie modyfikują oryginalnego ciągu znaków, tylko tworzą nowy, zmodyfikowany. Dub is the lowercase hello world, and greet is unchanged. Greet is still hello Bob with upper and lower, because each of these methods basically say, I'm going to give you back a uppercase copy or a lowercase copy of the original thing without changing the original thing. Tak, czyli tutaj wam tłumaczy, że ta metoda Search and replace. dam ci kopię zmodyfikowanego oryginalnego ciągu znaków. Replace, zastąpić. Dobra, po krótkiej przerwie. And it's pretty clean. Here we have a Kolejne metody. The replace. The replace function is like a search and replace operation in word processor. Metoda replace jest jak szukaj i zamień operacja na przetwarzaniu wyrazów. It replaces all occurrences of the search string with replacement string, czyli zamienia wszystkie występujące szukane znaki z znakami do wymiany. Należy to przerobić. Czyli zmienna jakaś. Potem jest hello Bob, potem nowa zmienna, której wartość będzie wynikała właśnie z działania tej funkcji. Metody. Ta metoda zamieni w tym ciągu znaków Boba na Jane. No, zobaczymy. Czyli mamy słowa, siema, Ola, Enter i teraz dobra, nie będę się wygłupiał w nazwie Z równa się słowa, to było find, replace, najpierw to, co ma być zamienione, Ola na Marek. Print Z. Siema Marek. Działa. Litery. Zamienia też litery. Teraz mamy Z. Niech będzie S. Będzie się. Tu będzie nowy ciąg znaków, gdzie ciąg znaków pod Z będzie miał zamieniony literę na L na przykład. W siema Marek mamy 2 razy print S siema Marek. Rzeczywiście. Teraz S. Teraz G. Niech się równa S po zamianie. Replace. M na duże M. Print G. Działa. Dalej. String, and we use the replace method. In this case, we're passing in the old and the new. Bob, replace all Bobs with Janes. And so that takes this hello Bob and turns it to hello Jane. Again, greet is unchanged. Greet is unchanged.
and it does more than one thing. So this says go find, well, let's clear that. This says go find all the O's and replace all the O's with X's. And so it goes and finds 2 of them, and then out come 2 X's. And so that really is replace is not just replace the first one, but replace all of them. Czyli jeszcze raz, poprzednie nie zostały zmienione. Czyli słowa Ola, po zamianie nawet tutaj na Marek jest dalej siema Ola. Z jest siema Marek. S, siema Marek. I G, ale oryginalne słowa są cały czas niezmienione. Czyli metody dają kopie zmienione, nie zmieniają oryginału. Sometimes we want to take a string and remove white space at the beginning or end. Czasami chcemy wziąć ciąg znaków i usunąć white space, czyli spację na początku i albo na końcu. L strip and R strip remove white space at the left or right. Aha, czyli left strip, R strip, right strip. Strip to jest jak zerwać, zdjąć. Strip removes both beginning and end white space. Czyli są 3 metody. Strip, L strip, right strip. Strip usuwa spację z obu stron. L tylko L strip z lewej, a right strip z prawej. Mamy coś takiego, pozdrowienia, tu są spacje po obu stronach. L strip, apostrof jest już tu, ten został, right strip, apostrof jest już tu, a cały czas grid. Czyli grid się nie zmieniło, więc dlatego tu z powrotem są spacje. Dobra, spróbujemy teraz my. Zmienna pozdro równa się siema, enter. I teraz x równa się pozdro kropka strip x jest bez spacji, y równa się pozdro kropka l strip y siema, z równa się pozdro kropka right strip nawet z siema z prawej strony i pozdro jest cały czas ze spacjami niezmienione. OK. White space, as we'll see, is a big deal. And white space is not just blanks, although the most common thing, but it's also sort of non-printing characters like tabs and new lines and other kinds of things. And so we have a number of different ways to strip white space. So here we've got some spaces at the beginning and spaces at the end. And we do an L strip, and that throws away the spaces at the beginning. That's the left, so that's a left strip. It all takes any, if there's nothing there, it doesn't harm it. R strip No means właśnie, throw away ja all. bym na przykład użył, bo on tu mówi, że to nie powinno mieć znaczenia, jeżeli nie ma żadnych. Czyli pod x, spacji pod x jest ciąg znaków bez spacji i jakbym napisał na przykład f równa się x l strip f, czyli nie wykazało błędu, nic nie zrobiło. Jeszcze zrobię f równa się x strip po prostu. Dobra. Blanks on the far end, and then strip says go take both sides for strip, and so that pulls out all the spaces on both sides. This will be useful because sometimes when you're tearing stuff apart, you'll find yourself getting extra spaces, sometimes at the beginning, sometimes at the end, and it can be tab or new line.
It's sort of white space that is Aha, kind bo of nie tylko not- spacja, taby też. Czyli jakbym napisał sobie, że x równa się cudzysłów i walnął taba siema, a tu spację, to teraz left strip x l strip d rzeczywiście usunie. Po prostu białe przestrzenie. D right strip. Siema. Dobra. visible, clear. That's what white space is. It's like if you were on a piece of paper, it's the white space. It's like X. Well, that's not white space, but right here, oh, that's white space. It's any character that doesn't cause printing to happen, if that makes any sense. It's any character where nothing would be printed. And there are characters. Czyli każdy charakter, każdy znak, który nie jest drukowany, to jest white space. Który nie wywołuje drukowania czegokolwiek. Like that. Doesn't Like even cause. bell characters, but we don't use them very much. We can ask very conveniently, we can say, hey, does this line start with a particular string? And so, you know, line, this is a question, going to return a true or a false. Does this line start with please? And the answer. Czy metoda, która pyta się, czy starts with, czy ten ciąg znaków, czy to, co się kryje pod tą zmienną, zaczyna się od takiego ciągu znaków. Jeżeli tak, to od wartością tej funkcji będzie true, jeżeli nie, będzie false. My mamy siema, a my mamy pod x siema ze spacjami, czyli jakbym się zapytał, czy siema, czy x zaczyna się starts with s, to powinno być false. False rzeczywiście. A jak się spytam, czy zaczyna się od spacji, a mamy taba, też false. Teraz tab. Nie, czy to jest nie zgadza. Starts with tab. Co? Taki długi? True. Zgadza się. True, it does start with please. Does this line start with a lowercase p? No, it does not. And so again, you'll use this in the context of if something, colon, some block of text, some block of code. So we can combine these things to tear stuff out. And so Parsing and extracting. Łączenie, parowanie i extracting. Robienie wyciągu. Find. Find. A find to było find and replace. Nie. To będzie w następnym filmie. Także pozdro.